Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Ja witam Was ciepło i zapraszam na czytanie tygodniowe. I tradycyjnie zobaczymy ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie. Dalej rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym tygodniu. Na moim kanale pojawiły się już czytania na lipiec, koniecznie sprawdzajcie, tutaj na górze je podlinkuję, ale też w opisie pod filmem i w komentarzu z czasówką je znajdziecie. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań również dla swoich znaków ascendentalnych. Wówczas będzie można wyciągnąć taką średnią z obu czytań dla znaków słonecznych i ascendentalnych. Przejdźmy do czytania, a zaczniemy od raków. Wszystkiego dobrego dla osób, które obchodzą urodziny w tym tygodniu. Jaka będzie dla Was ogólna energia? Co do Was przychodzi, co się pojawia? Może jakieś marzenia o wyjeździe, wyprawie, podróży, albo w ogóle jest jakaś podróż. Co odchodzi do przeszłości? Jak Wy się przedstawiacie? Słuchajcie, tutaj może być konieczność wyjścia ze strefy komfortu i to może właśnie dotyczyć, tak mi się wydaje, jakiegoś wyjazdu bądź zmiany, która Wam się marzy. No i powiem szczerze, że raki tak nie za bardzo chcą wyjść z tej strefy komfortu. Raki bardziej by chciały sobie pobyć w domu, rodzinne osoby. Jaka rada dla Was? I czego raczej nie robić, czego unikać? No dobrze, słuchajcie, wydaje mi się, że jest to czytanie właśnie związane z jakimś wyjazdem. I to też na takiej zasadzie, że Wy zastanawiacie się, jak tutaj zrobić, żeby jak najmniej podczas takiego wyjazdu rzeczywiście wydać. Ewentualnie, jeśli wybieracie się z kimś, no to tutaj naprawdę pilnujecie budżetu, żeby, no, że tak powiem, z dwóch stron był podobny wkład, albo taki sam wkład, żeby tutaj ktoś z Was nie przypłacił, podczas gdy druga osoba raczej tutaj by cwaniaczyła i raczej wydała dużo mniej. Ale zacznijmy od tego, że z przełożenia jest dla Was karta sądu ostatecznego i ona mogłaby sugerować wejście na wyższy poziom, ewentualnie w ogóle jakieś odrodzenie, jakieś polepszenie i wydaje mi się, że to jest rzeczywiście związane z jakimś odrodzeniem takim energetycznym. Jeśli ostatnio był spadek formy, jeśli ostatnio był jakiś, no może nawet nie stres, ale taki brak energii, no to mam wrażenie, że po prostu gdzieś tutaj ta energia wraca. Ewentualnie wraca do Was jakiś pomysł a propos wyjazdu, być może nawet zagranicznego, który teraz wyjazd nagle wydaje się bardziej realny. Być może wcześniej nie było środków na przykład, albo drugiej osoby do wyruszenia w podróż. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was cudowna karta świata i ona właśnie sugeruje, że jakiś nowy cykl się dla Was otwiera. Może to być karta właśnie związana z podróżą, z wyjazdem zagranicznym, no jak to sama nazwa wskazuje. Ale w ogóle, jeśli chodzi o jakąś sprawę na przykład związaną ze zmianą pracy,
no to tutaj mam wrażenie, że jesteście coraz bliżej otrzymania jakiejś, no nie wiem, propozycji albo znalezienia jakiejś naprawdę ciekawej oferty, w którą warto, o którą warto aplikować, że tak powiem. Tym bardziej, że tutaj też sporo monet się pojawiło, ale to zaraz. Zobaczcie, przychodzi do Was karta 7 kielichów i jest to karta albo rozmarzenia się, więc bujacie gdzieś tutaj w obłokach i myślicie rzeczywiście o dalekich podróżach, ale w ogóle być może podczas, jeśli gdzieś rzeczywiście w tym tygodniu wyjeżdżacie, no to pozwala Wam to rzeczywiście tak troszeczkę odbić się od ziemi i tak nabrać takiej lekkości. Rzeczywiście nie zaprzątać sobie głowy jakimiś takimi stresującymi, ziemskimi sprawami, że tak powiem. Raki tutaj w kosmosie, w przestworzach. Ale jeśli chodzi o kartę 7 kielichów, to ona też sugeruje wielość wyboru i ta wielość wyboru może dotyczyć rzeczywiście dróg zmiany pracy. Ktoś z Was, mam wrażenie, że naprawdę gdzieś tego potrzebuje i w tym tygodniu coś Wam się rozjaśnia. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta 9 monet, a jest to karta samowystarczalności i poczucia, że gdzieś tutaj macie tyle, ile Wam potrzeba. I teraz tak, nie mówię, że nie macie tyle, ile Wam potrzeba, ale gdzieś tutaj ktoś z Was potrzebuje czegoś więcej. I być może na przykład byłaby to lepsza praca. Być może byłby to dalszy, poważniejszy lub już taki bardziej skomplikowany wyjazd. Czyli na przykład nie wyjazd nad jezioro na weekend, tylko bardziej jakaś podróż, nie wiem, po stolicach Europy przez tydzień. I to już wiecie, to trzeba bardziej zaplanować, to trzeba tutaj zebrać więcej pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj trzeba by było wyjść z jakiejś strefy komfortu, ale mam wrażenie, że w ogóle potrzebujecie w tym tygodniu czegoś dużego. Już tutaj, że tak powiem, takie półśrodki Was nie zadowolą, czy to jeśli chodzi o podróże, czy o pracę. Zobaczcie, przedstawiacie się tutaj jako karta rycerza monet, a rycerz monet, gdzieś tutaj rzeczywiście pilnuje swoich zasobów, ale też jest ich świadom. I to na tej zasadzie, że jeśli rzeczywiście pragniecie czegoś więcej, jeśli chodzi o podróż, to wiecie, że jeszcze trzeba na przykład więcej odłożyć, być może z czegoś zrezygnować, albo w ogóle, nie wiem, coś sprzedać. Może bawicie się w sprzedawanie ubrań online, na przykład takich nieużywanych. Jeśli chodzi o rycerza monet, to też on jest taką osobą, słuchajcie, która, informuje, że wypadałoby gdzieś przeredagować swoje wydatki i znaleźć więcej pieniędzy na to, aby móc pozwolić sobie na coś większego, ważniejszego, coś, co bardziej Was na dłuższą metę zadowoli. Tak bym powiedział. Jeśli chodzi o pazia monet, to paź monet mógłby sugerować w radzie, żeby przyjąć jakąś propozycję. Słuchajcie, być może ktoś z Waszych bliskich, znajomych, przyjaciół gdzieś zaprasza Was tutaj w podróż. I najprawdopodobniej tutaj ta karta sugeruje, żeby raczej to przyjąć. Paź kielichów w ogóle mówi, żeby coś w tym tygodniu zrobić inaczej aniżeli zawsze i troszeczkę zaryzykować. Nawet jeśli nie jesteście czegoś w 100% pewni lub pewne, ale na przykład gdzieś tam w sercu, w duszy czujecie, że gdzieś Was ciągnie do tego. Nie wiem, o co chodzi, napiszcie mi. Słuchajcie, czego nie robić, czego unikać. Jest to karta Asa Buław, a As Buław mógłby mówić o takim rozedrganiu, rozemocjonowaniu, o podejmowaniu tutaj gdzieś, słuchajcie, decyzji pod wpływem chwili. I teraz tak, na przykład, jeśli ktoś Wam zaproponuje wspólny wyjazd, to po prostu nie mówić od razu nie automatycznie, tylko gdzieś zastanowić się nad tym i rozważyć. Jeśli chodzi w ogóle o jakieś urlopy i wakacje, to tutaj jeszcze być może wypadałoby zebrać więcej pieniędzy
albo mocniej się przygotować, no bo tutaj naprawdę coś fajnego Was może czekać. Nawet jakimś to powiedzmy niewielkim kosztem, ale i tak większym aniżeli coś, o czym wcześniej myśleliście, no tutaj jesteście w stanie zrobić na przykład ten, no nie wiem, stolice europejskie, aniżeli tylko jezioro gdzieś na Mazurach. I jeszcze jedna rzecz. Napiszcie mi, gdzie chcecie spędzić wakacje, bo bardzo tutaj jest tak wakacyjnie w tym rozkładzie, chętnie się dowiem. Wszystkiego naj. Teraz lwy. Witam Was na tygodniówce i jakiś pustelnik tutaj się pokazał. Jaka będzie dla Was ogólna energia? Co do Was przychodzi, co się pojawia? Jakaś sprawiedliwość związana z osobą, która może nawet nie manipuluje, ale gdzieś mydli oczy. Co odchodzi do przeszłości? No, do przeszłości dosłownie odchodzi takie lekceważenie i właśnie mydlenie oczu. Jak Wy się przedstawiacie? No, dziwnie. To znaczy, może niekoniecznie dziwnie, ale mam wrażenie, że część z Was ma dosyć jakiejś niepewnej sytuacji. W sensie sytuacji bądź relacji, która gdzieś wprowadza niepewność i destabilizację w Wasze życie. Jaka będzie rada? No, sprzeciwić się. Czego nie robić, czego raczej unikać. Unikać pozwalania komuś robienia Was w bambuko, albo właśnie sprawiania, że jakieś sprawy Wam się opóźniają. Ciekawe czytanie. Sporo kielichów się pojawiło, więc może być tutaj emocjonalnie dosyć, ale całkiem na pozytywnie. Zobaczcie. Z przełożenia jest karta rycerza kielichów, a rycerz kielichów mógłby pokazywać osobę z trygonu wody, rak, skorpion bądź ryby. No, ewentualnie właśnie kogoś, kto tak ma takie frywolne dosyć podejście do rzeczywistości, być może nawet do spraw takich związanych z nałogami. Rycerz kielichów w ogóle tutaj, zobaczcie, wznosi kielich do góry, więc on raczej jest czymś rozradowany, uradowany, coś go cieszy. I najprawdopodobniej właśnie będzie tutaj powód do zadowolenia u Was w tym tygodniu. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was karta maga. A mag właśnie jest osobą, która może trochę czarować, udawać, gdzieś tutaj, może nawet lekceważyć Was, a i tak, robi to, co chce. To też może być, słuchajcie, osoba, która dużo gada i mało robi. No i to mi się bardzo właśnie z tym rycerzem kielichów kojarzy, czyli z osobą, która mogłaby tutaj troszeczkę lekceważyć Wasze stanie albo mydlić Wam oczy. Ale jeśli chodzi o maga, to też jest informacja, że Wy w tym tygodniu macie siłę, energię, witalność, moc przebicia, zwłaszcza jeśli chodzi o takie osoby, które tutaj za bardzo frywolnie podchodzą do rzeczywistości i do spraw poważnych. Tutaj mam wrażenie, że gdzieś kogoś jesteście w stanie postawić do pionu.
Zobaczcie, tym bardziej, że przychodzi do Was karta sprawiedliwości, a na tej karcie właśnie jest waga, której szale są wyrównane, więc chodzi o to, że Wy właśnie swoim konkretem, swoimi też umiejętnościami wpływania na innych, takim, wiecie co, na przykład z humorem albo gdzieś tam na okrętkę, żeby tam druga osoba za bardzo się nie obruszyła, no właśnie stawiacie kogoś do pionu. Macie tutaj, mam wrażenie, moc łagodzenia. Jeśli chodzi o kartę sprawiedliwości, to mogłaby ona mówić, że w tym tygodniu będzie wyjaśnione coś, co zakończyło się albo w ogóle, w którym jest niesprawiedliwość. Czyli może ktoś Was robi w bambuko, Wy się czujecie z tym źle, macie trochę tego dosyć, jest destabilizacja, więc gdzieś tutaj podejmujecie decyzję o tym, żeby to wyprostować. Dosłownie. Przychodzi jakieś wyprostowanie pewnej sytuacji. Zobaczcie, tutaj do przeszłości odchodzi trójka kielichów, która przedstawia 3 rozbawione i świętujące, bawiące się osoby. Ta karta w negatywie mogłaby jak najbardziej sugerować takie frywolne podejście do rzeczywistości, lekceważenie obowiązków, lekceważenie słów innej osoby. Też w ogóle takie podejście, że tutaj nie interesują mnie poważne rzeczy, bardziej interesuje się gdzieś tutaj zabawą. I to odchodzi do przeszłości. To znowu jest potwierdzenie, że jesteście w stanie taką lekceważącą osobę lub mydlącą oczy postawić do pionu. Zwłaszcza jeśli tutaj jest jakiś problem z używkami, dosłownie. Bo tu jest sporo kielichów i one mogłyby mówić o trunkach. Mogłyby. Zobaczcie, Wy tutaj przedstawiacie się jako 4 kielichów. A 4 kielichów, może mówić trochę o takiej destabilizacji, zwłaszcza w tym przypadku. W tym sensie, że tu jest dużo jakichś iluzji, dużo właśnie unikania, dużo takiego poczucia, że nie wiadomo o co chodzi, nie wiem na czym stoję, muszę coś przemyśleć i wydaje mi się, że Wy właśnie za taką sytuację się zabieracie. Jeszcze powiem jedno. Jeśli wcześniej była jakaś propozycja, która gdzieś została Wam zaproponowana, postawiona, to Wy jeszcze nie podejmujecie decyzji, jeszcze nie jest ostatecznie nie, albo tak. Wy tutaj musicie się mocno zastanowić. Tak bym powiedział, bo być może ktoś Was chce zrobić w bambuko i Wy to czujecie. Zobaczcie, w Radzie jest karta Pazia Buław i Paź Buław jest takim posłańcem, messengerem, że tak powiem. Jest to osoba, która rozmawia. I właśnie jest coś takiego w Radzie, żeby tutaj gdzieś takim sposobem oczywiście, a nie jakimś agresywnym rzucaniem się, tak bym powiedział, przywołać kogoś do pionu. Albo powiedzieć komuś wprost, tylko tak wiecie, łagodniej trochę, czy tam, powiedzmy, żartobliwie, że ktoś rzeczywiście ostatnio przegina lub przesadza. I to nie chodzi tutaj o to, żeby wywierać na kimś wpływ, tylko po prostu, żeby dać jakiś komunikat. Nie wiem, czy to nie jest właśnie trygon wody. Piszcie, czy macie kogoś z tego trygonu. Czego nie robić, czego unikać? 2 monet, czyli karta żonglera i żonglowanie wyborami. 2, słuchajcie, monet, to jest rzeczywiście ktoś, kto, tak wiecie, pogrywa sobie z Wami. Nie z Wami te numery. Tak bym powiedział, tutaj gdzieś trzeba być osobą bardziej dojrzałą, aniżeli ta osoba, z którą macie do czynienia, bo ktoś być może pomimo wieku może się zachowywać po prostu dużo mniej dojrzale. Wszystkiego na. Teraz panny, witam Was na tygodniówce. Sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia.
Co do Was przychodzi, co się pojawia? No dobrze, co odchodzi do przeszłości? No, na razie 2 dziewiątki i w ogóle sporo kielichów. Jak Wy się przedstawiacie? No, powiem tak. To tak jak byłaby tutaj gdzieś pewna opcja do wyboru, ale nie chcecie zaryzykować, dlatego że jest Wam całkiem bezpiecznie w obecnej sytuacji. Bezpiecznie, nie mówię, że jakoś super wyzwaniowo, czy w ogóle Was bardzo satysfakcjonująco, raczej po prostu bezpiecznie. Jaka będzie dla Was rada? I czego raczej nie robić, czego unikać. W radzie jest proszę się nie mazać, cokolwiek to dla Was znaczy. Albo też słuchajcie, no nie pozwalać drugiej osobie siebie ranić. No dobra. Takie przewrotne trochę czytanie. I powiedziałbym, że tutaj też może chodzić o konieczność przejęcia kontroli w jakiejś relacji, w której druga osoba sobie po prostu z Wami pogrywa i macie wrażenie, że nakłada jakieś maski. Ale to zaraz. Zobaczcie, z przełożenia jest dla Was karta rydwanu, czyli informacja, że gdzieś pewne sprawy mogą ruszyć do przodu i nabrać tempa, jak najbardziej. Zwłaszcza jeśli chodzi o zmiany, czyli pewne zmiany lub podróże są gdzieś tutaj bardziej możliwe do wykonania, możliwe do zrobienia. Jeśli chodzi o kartę rydwanu, no to ona przedstawia woźnicę, które no gdzieś tutaj musi się napracować, żeby przyjąć kontrolę nad tymi rozbieganymi zwierzakami. No to są konie. I ta karta mogłaby sugerować o przejęciu kontroli nad jakąś sytuacją, która no gdzieś Wam tutaj się wymyka spod kontroli. Wymykała ostatnio. Więc powiedziałbym, że całkiem nieźle. I w ogóle całość rozkładu tutaj raczej pokazuje się bardziej tak stabilnie, jeśli chodzi o emocje, Wasze przynajmniej. Zobaczcie w ogólnej energii karta 9 monet, która mogłaby mówić o samowystarczalności, o takim zaufaniu sobie, o tym, że gdzieś lubicie swoją strefę komfortu i w ogóle, że macie tyle, ile potrzebujecie. I albo gdzieś tutaj jest niechęć do zmian, dlatego że no, gdzieś tutaj jest utknięcie w strefie komfortu, albo po prostu jest jakaś możliwość na zmianę, na przykład pracy, ale Wam się wydaje, dobra, no, nie potrzebuję ryzykować, dlatego że no, gdzieś tutaj jest mi całkiem nieźle, czuję bezpieczeństwo. Tutaj bym powiedział, że 9 monet mogłaby też sugerować takie bycie po prostu w swojej strefie i gdzieś niechęć do tego, żeby może spotykać się z kimś w tym tygodniu, albo w ogóle wychodzić do tej osoby. I to może być a propos rzeczywiście relacji z osobą, która gdzieś tutaj no mydli Wam oczy. Dzisiaj coś to powiedzenie jest przy mnie blisko i w poprzednim znaku też bardzo się przewijało.
Zobaczcie, przychodzi do Was 7 kielichów, no, czyli z jednej strony trochę iluzja i troszeczkę bujanie w obłokach, właśnie związane być może z osobą z jakiejś relacji romantycznej, czy tam romansowej, jak zwał, tak zwał, czy tam w zależności od tego, jaką macie sytuację. Ale 7 kielichów to też może być taka wielość dróg do wyboru i znowu to potwierdzę, znowu to powiem. Być może na przykład jest Wam ok w obecnej pracy, czy w obecnym mieszkaniu, trochę rutynowo, ale właściwie nie chce Wam się z tego wychodzić, nie chce Wam się tego zmieniać, podczas gdy są jakieś możliwości i to być może całkiem niezłe. Zobaczcie, tutaj do przeszłości odchodzi karta 9 kielichów. I powiedzmy, że tak idąc tym romantycznym lub romansowym przekładem, rozkładem, czy tam czytaniem, to tutaj ta karta w negatywie mogłaby sugerować kogoś, kto rzeczywiście nakłada maskę po to, żeby gdzieś zadbać tutaj o swoje przyjemności, o swoje dobro, niekoniecznie o dobro drugiej osoby, tak bym powiedział. To może być dotyczące rzeczywiście relacji romansowej. Że ktoś tutaj rzeczywiście udaje kogoś innego, żeby mieć, słuchajcie, seks, czułość, uwagę i tak dalej, ale to odchodzi do przeszłości, więc gdzieś z Waszej strony najprawdopodobniej jest to wykryte, to tak jakby nakładanie tej maski. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, że ta 9 kielichów w negatywie może mówić o tym, że ktoś z Was ma w tym tygodniu skłonność do przesadyzmu, że tak powiem, z takimi przyjemnościami, czyli być może za dużo czekolady, za dużo trunków, za dużo jedzenia i to jest też jakaś Wasza strefa komfortu. Czyli na przykład, ja sobie tutaj siedzę u siebie w domku albo u siebie na działce, jem sobie, oglądam filmy, ale gdzieś to może Was tak jakby zasiedzieć. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako karta Króla Monet i to jest bardzo dobrze, bo Król Monet to przedstawiciel trygonu Ziemi. Byk, Panna, Koziorożec, więc jesteście w swoim trygonie. I tutaj właśnie w połączeniu z tą kartą 9 monet, jest to informacja, że macie raczej stabilną sytuację zawodową. Raczej emocjonalnie tutaj też jest jakaś stabilność. Tutaj nie potrzebujecie jakichś większych zmian, ewentualnie. Powiedziałbym, że jeśli chodzi o relacje właśnie romansowe, to Wy tutaj pokazujecie taką niezależność, taki zdrowy egoizm, gdzieś tutaj dbacie o swoje interesy i nie widzę gdzieś tutaj podkładania się drugiej osobie. Król Monet to też jest niewątpliwie jakiś autorytet i powiedziałbym też, że dla osoby, która w Waszym otoczeniu jest, a być może ostatnio za bardzo odpływa i buja w obłokach, to Wy jesteście takim sprowadzaczem na ziemię. Zobaczcie, w Radzie jest karta Trójki Mieczy, a Trójka Mieczy to karta związana z takim złamanym sercem i nie pozwólcie komuś na tyle dominować lub gdzieś bawić się w tej relacji, na przykład Waszym kosztem, żeby Wam łamać serce. Ta karta też mówi o tym, żeby jeśli jest fajna możliwość, zmiany właśnie, ale trzeba wyjść z tej strefy komfortu, czyli na przykład przeprowadzić się, zmienić pracę czy coś tam, to proszę się po prostu nie mazać i spróbować jak dojrzała osoba gdzieś podjąć decyzję i spróbować coś zmienić. Być może na własnych zasadach, być może trochę coś ponegocjować, rozpisać sobie wszystko, jak krok po kroku miałaby wyglądać ta zmiana. Czego nie robić, czego unikać i jest to karta Słońca, która w wielu taliach pokazuje dziecko. I to mogłaby być informacja, żeby unikać osoby, która jest niedojrzała emocjonalnie, która gdzieś tam działa tak, żeby Was tutaj zamroczyć. Jeśli chodzi o kartę Słońca, to też jest taka informacja, żeby nie obawiać się wychodzić właśnie z tej strefy komfortu, dlatego że gdzieś nie wiecie, co czyha za rogiem. Jasne, może być gorzej, ale może być lepiej.
I niech to skupianie się rzeczywiście na tych, powiedzmy, nieprzyjemnych doświadczeniach nie zabierze Wam po prostu przyjemności życia, ryzykowania, odkrywania wszystkiego na nie. Teraz wagi. Witam Was na tygodniówce. No i jaka będzie dla Was ogólna energia? Ulala, momento. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Co odchodzi do przeszłości? O, kurka wodna. To jak trzeba by było się zmierzyć z jakąś sytuacją, od której uciekacie? Jak Wy się przedstawiacie? Dużo mieczy się pojawiło, słuchajcie. No to jak albo wagi by robiły coś wbrew sobie, na przykład, albo gdzieś z rozsądku wybrały nieangażowanie się w coś, pomimo że serce podpowiada inaczej. Jaka jest rada? W radzie jest król monet, czyli byk, panna lub koziorożec, trygon ziemi. I czego raczej je robić, czego unikać? Wypadła karta, ale mi się nie pokazała, więc jej nie biorę. No dobra, słuchajcie. Ewidentnie jest wzbranianie się przed czymś bądź przed kimś. Może to być jasne związane z prokrastynacją, czyli odkładaniem na później wzięcia się za sprawy trudne i niekoniecznie przyjemne. Zobaczcie, z przełożenia jest 7 buław, a 7 buław to jest takie właśnie odgradzanie się przed czymś, odpychanie tego, ale to jest coś, co być może na przyszłość, przyszłościowo, w takiej szerszej perspektywie, no gdzieś da Wam bardzo dużo ukojenia, szczęścia, zadowolenia. Być może ktoś chroni siebie przed wejściem w jakąś nową relację, żeby nie zostać zranionym, zranioną, albo żeby czegoś nie stracić, na przykład swojej przestrzeni itd., itd. Tutaj mam wrażenie, że też możecie wzbraniać się przed rozwiązywaniem konfliktów z osobami z przeszłości, być może spotkanymi przypadkowo. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was 7 mieczy. No i ta karta mogłaby mówić o złodzieju i oszuście, ale nie mówię o tym, że gdzieś taki do Was przychodzi, tylko bardziej o tym, że no gdzieś tutaj wagi uciekają od czegoś, z czym trzeba się dosłownie właśnie zmierzyć. Tutaj jest, słuchajcie, być może w ogóle spotkanie z kimś, kto ostatnio się izolował, może nawet tak emocjonalnie. To tak jak na przykład ktoś z Was wpadłby czy wpadłaby na byłego gdzieś tam niespodziewanie podczas przyjęcia, czy podczas jakiejś podróży, na przykład w autobusie, czy tam tramwaju. No i jest takie, dobra, no to ja gdzieś tutaj udaję, że nie widzę. Idę na drugą stronę. Zobaczcie, przychodzi do Was karta Pazia Mieczy, a Paź Mieczy to jest właśnie śledzik. Ktoś, kto próbuje, stara się, zabiega. Osoba, która no gdzieś jest warta uwagi, między innymi też dlatego, że gdzieś bardzo chciałaby się zaangażować w relacje z Wami.
Tylko tu jest właśnie taka gdzieś ucieczka i jakieś odpychanie tej osoby. Być może właśnie dlatego, że boicie się tego, co będzie w przyszłości. Czyli na przykład zranienie, albo poczucie, że gdzieś tracicie swoją autonomię, dlatego że gdzieś w związku, bądź odnawiając z kimś relację, może nawet romantyczną, gdzieś to zabierze wam, może przestrzeń. To już chyba o tym mówiłem. Tutaj też widzę taki przekaz, że jeśli wy czegoś unikacie ostatnio, to przychodzi do was i trzeba już to gdzieś rozwiązać. Wiem, że tak za wiele mówię, ale mam nadzieję, że z kimś to rezonuje. Piszcie. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta cesarza. A cesarz, jest takim, słuchajcie, kontrolującym sytuację człowiekiem, który gdzieś tutaj, słuchajcie, rozstawia wszystkich po kątach, ale wie doskonale, co ma robić. I tu jest taka, słuchajcie, trochę informacja, jako że ten cesarz odchodzi do przeszłości, że trochę wam opadają ręce. Może też wam opadają ręce na osobę, która na przykład wymiguje się od przyznania się do czegoś przed wami. Udaje, że wszystko jest w porządku, że jest wszystko cudownie, bo na przykład nie chce was martwić, ale tak naprawdę gdzieś czujecie, że wcale w porządku nie jest i po prostu opadają wam ręce. Już nie wiecie, jak rozmawiać z taką osobą. Zobaczcie, wy przedstawiacie się jako królowa mieczy. A królowa mieczy jest osobą, która tutaj ma dużo doświadczeń za sobą zdobytych, również takich niefajnych. I to sprawia, że teraz jest bardziej uważna, że teraz jest bardziej ostrożna. Może nie to, że do końca zamknięta emocjonalnie, ale gdzieś trudniej jest jej zaufać. I to jesteście wy. Propos pojawiania się byłych. Pojawiania się w ogóle osób, z którymi ostatnio nie było kontaktu. Jakiś może powrót kogoś, kto nabroił wam tam w głowie lub w sercu i teraz powraca. Być może u was powraca jakieś uczucie i właśnie tak patrząc rozumowo odrzucacie to, ale być może jest konflikt, bo serce mówi inaczej. Jeśli chodzi o królową mieczy, to na razie po prostu zachowujecie dystans do osób, które gdzieś czujecie, że was oszukują. I nawet nie chodzi, że tutaj mówi, że nie zdradza, a zdradza, bo nie widzę tutaj czegoś takiego. Bardziej jeśli właśnie ktoś unika przyznania się do tego, że sobie nie radzi, albo że jest coś nie tak w jego lub jej życiu. Zobaczcie, w Radzie jest dla was król monet, czyli karta przedstawiciela trygonu ziemi, byk, panna i koziorożec. Nie wiem, czemu macie te 3 znaki tutaj w Radzie, ale też ta karta mogłaby sugerować, żeby być ponadto, żeby być osobą dojrzalszą, aniżeli tutaj ta sytuacja, te osoby, z którymi macie do czynienia. I też, żeby zachowywać się jak zdrowy egoista czy egoistka, czyli nie brać na siebie odpowiedzialności za kłamstwa jakiejś osoby, bądź w ogóle nie próbować ratować kogoś na siłę. Jeśli ktoś nie chce waszej pomocy, to słuchajcie, może za jakiś czas dostrzeże, że jej potrzebuje. Król monet też mówi, żeby za bardzo nie odgradzać się uczuciowo od osób, które boicie się, że was na przykład zranią, bo być może wcale złych zamiarów nie mają. Czego nie robić, czego unikać? Trójka mieczy. Karta złamanego serca. I słuchajcie, nie myślcie sobie, że jeśli ktoś w przeszłości zranił, czy zraniła, to że każda kolejna relacja będzie taka sama. Gdzieś tutaj trzeba dawać ludziom szansę, nawet nie tylko jeśli chodzi o relacje romantyczne, ale gdzieś zachowywać właśnie się asertywnie, szybko się nie wkręcać i nie wyobrażać sobie nie wiadomo czego. Gdzieś być po prostu osobą uważną, ale w ogóle nie zamkniętą. Ta karta też mówi, żeby nie cierpieć za kogoś, bo być może ta osoba wcale by nie chciała tego od was. Wszystkiego naj. Teraz skorpiony. Zapraszam was na tygodniówkę i sprawdźmy, jaka będzie dla was ogólna energia.
No, sama karta wypadła, no to ją weźmy. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Oho, jakiś as, jeszcze nie powiem jaki. Co odchodzi do przeszłości? No słuchajcie, do przeszłości odchodzi poczucie zastoju i wydaje mi się, że jest to związane ze sprawami zawodowymi lub pieniężnymi. Jak Wy się przedstawiacie? No dobrze, jest jakaś tutaj pełnia. Pełnia radości i też słuchajcie, a weźmy już radę. Znowu monety, sporo monet. Czego raczej nie robić, czego unikać? No dobrze, słuchajcie, momentito. Nie wiem, czemu powiedziałem momentito. To tak jak byście się troszeczkę wzbraniali ostatnio przed zmianą zawodową, przyjęciem czegoś, poszerzeniem swojej oferty, jeśli macie swoje biznesy na przykład. Zobaczcie, z przełożenia 7 buław, a ta karta sugeruje wzbranianie się przed czymś, co rzeczywiście, jeśli to wybierzecie, może Wam dać fajną przyszłość. Może Wam dać takie długofalowe, pozytywne efekty, skutki. Też mi się wydaje, że w ogóle tutaj jakimś swoim uporem i determinacją jesteście w stanie uzyskać naprawdę dużo w tym tygodniu. I wydaje mi się, że to może być na przykład związane też z rozmowami kwalifikacyjnymi. Tutaj mogą przyjść wieści a propos tego, że Wasza konkurencja została zmieciona po prostu. Zobaczcie, w ogólnej energii jest 6 monet, którą bardzo lubię w tej talii. Jest piękna, ale w ogóle jest to karta, która sugeruje równowagę w braniu i dawaniu. Więc tutaj gdzieś czujecie, że Wasze starania zostały wynagrodzone. Lub, że na przykład jeśli ostatnio więcej pracowałyście, to teraz jak już dostaniecie na przykład wypłatę na początek nowego miesiąca, sprawdzajcie czytanie miesięczne, to może się okazać, że gdzieś tam więcej Wam skapnęło. Jest po prostu taka równowaga. Tyle, ile z siebie dajecie, tyle dostajecie i tyle. Jeśli chodzi o 6 monet, to też może być pewna propozycja, która do Was przychodzi. I zobaczcie tym bardziej, że macie tutaj kartę asa monet, a as monet to jest właśnie nowy początek związany ze wszystkim, co związane z pieniędzmi, z edukacją, z pracą. Czyli tak, może przyjść więcej pieniędzy. Może przyjść do Was informacja, że ktoś gdzieś tam szuka pracowników i być może trzeba by było aplikować. Nawet tak dla samej siebie, żeby siebie sprawdzić. Tutaj jest też informacja, że w ogóle może przyjść całkiem niezła wypłata, ale też informacje a propos poprzednich rozmów kwalifikacyjnych, czyli po prostu ktoś Wam daje odpowiedź, że konkurencja jest zmieciona, zapraszamy Was na kolejny etap, na przykład. Tutaj też w ogóle czuję, że fantastyczny pomysł może Wam przyjść a propos
rozwinięcia siebie zawodowo i na przykład poszerzenia swojej oferty lub w ogóle doszkolenia się jakiegoś, temu wypadałoby się przyjrzeć. Tutaj zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta Wisielca. No i właśnie Wisielec tutaj jest przedstawiony jako pająk złapany w pajęczynę. Nie, przepraszam, jakiś anioł złapany w pajęczynę. No i to jest właśnie informacja, że gdzieś tutaj do przeszłości odchodzi poczucie spętania, poczucie marazmu, tego, że nic się nie rozwija, tego, że nic się nie zmienia. Takiego też, słuchajcie, oczekiwania na informacje. Ale też Wisielec to jest, słuchajcie, umiejętność spojrzenia na rzeczywistość z innej perspektywy, więc być może gdzieś tutaj pewne pomysły a propos rozwoju zawodowego, albo na przykład w ogóle propozycje pracy, współpracy, wydają Wam się bardziej realne i owocne aniżeli wcześniej. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako królowa kielichów. No i królowa kielichów tutaj wznosi kielich do góry, więc wychodzi na to, że jest gdzieś zadowolona i pełna optymizmu. Ale w ogóle królowa kielichów to przedstawicielka trygonu wody. Rak, skorpion, ryby, więc gdzieś wychodzi na to, że jesteście w swojej energii. Te informacje, czy te zasilenia pieniężne, czy te, słuchajcie, propozycje, jeśli chodzi o finanse, jak najbardziej sprawiają u Was zadowolenie i radość. Zobaczcie, w Radzie jest karta 8 monet, a 8 monet to karta pracy, rozwijania się, starania się i rzeczywiście takiego przykładania się, czyli zawsze jak to się mówi, nie na porę, tylko zawsze przygotowany, zawsze nigdy nie spóźniony. Tutaj osoba, która naprawdę zwraca uwagę na detale i nie robi nic po łebkach, tylko rzeczywiście się angażuje w swoją pracę. Rada jest taka, że naprawdę warto. Może nie być łatwo, ale będzie warto. Tutaj ta karta też mogłaby sugerować, żeby rzeczywiście poszerzyć swoją ofertę, skupić się na robieniu czegoś więcej, bo naprawdę gdzieś tutaj na przyszłość to może zaowocować. Czego nie robić, czego unikać? A 7 mieczy. I 7 mieczy mogłaby tutaj mówić o takim uciekaniu od obowiązków, o lenistwie, o spóźnianiu się, o lekceważeniu swoich obowiązków na tej zasadzie, że tutaj pracuję w kamieniołomach, muszę nie wiadomo jak się napracować, a i tak nic z tego nie ma. Tak czy siak trzeba się przykładać, bo ktoś Was obserwuje i być może dzięki temu, że się przykładacie, otrzymacie po prostu więcej. Tutaj 7 mieczy też mogłaby sugerować, żeby rozprawiać się z osobami, przez które macie więcej pracy, bo na przykład one się lenią. Wszystkiego naj. Teraz strzelce. Witam Was na tygodniówce. Jaka będzie dla Was ogólna energia? Oho, dobrze. Co do Was przychodzi? Siła do podjęcia decyzji o zmianie, o wyjeździe, o zostawieniu czegoś. Co odchodzi do przeszłości? Czekajcie moment. Mam tutaj jakiś żal. Momento. Jak Wy się przedstawiacie? Oj, wybaczcie za to cmoknięcie.
No tutaj słuchajcie też o, no niezłe czytanie. Widzę asertywność, stawianie granic, walkę o swoje, o to, co wam się należy. Rada dla was. No nie mieć skrupułów. Czego raczej nie robić, czego unikać. Też słuchajcie, no wypadła karta, weźmy ją. Nie patrzeć za siebie. Tak bym powiedział. Sporo pojawiło się tutaj mieczy, czyli trygon powietrza. Jakaś szybka akcja będzie. No bo powietrze jest bardzo szybkie. Tutaj też od kilku czytań przewija się 7 mieczy. Czyli ktoś, kto może uciekać od rozmowy, od podjęcia decyzji, od odpowiedzialności. No i właśnie zobaczcie, z przełożenia macie 7 mieczy i ta karta może pokazywać nie tylko złodzieja i oszusta, ale w ogóle jakąś osobę, która no gdzieś nie potrafi lub nie chce wziąć na siebie odpowiedzialności za jakieś swoje czyny. I to może być albo ktoś z waszego otoczenia, kto rzeczywiście trochę rani i oszukuje, albo to możecie być wy, czyli na przykład wzbraniacie się przed zmianą, przed podjęciem ważnej decyzji. Na zasadzie, dobra, mam list z rachunkiem do zapłacenia, chowam go w szufladzie, udaję, że go nie ma. Wiecie, o co chodzi? Kiedyś tak robiłem, już nie robię. Zobaczcie, w ogólnej energii karta siły, karta mocy. Fantastycznie, bo ta treserka czarnej pumy no właśnie sugeruje pewność siebie, konkret, działanie i taką naprawdę hardą energię, że wy tutaj gdzieś nie pozwolicie siebie oszukiwać, pogrywać ze sobą. Wy tutaj też tak jakby śmiało, z pewnością siebie, z taką otwartością na nowe doświadczenia podejmujecie ważną decyzję. Być może a propos zmiany, wyjazdu albo tego, żeby zostawić za sobą pewien etap lub pewną osobę, która rani, która nie przynosi rozwoju, tylko raczej jakieś problemy. No. Zobaczcie, przychodzi do was karta 6 mieczy, a 6 mieczy sugeruje właśnie wyruszenie do przodu, nowy etap lub zostawienie za sobą czegoś trudnego. Po prostu pozbycie się tego i właśnie otwartość na nowy etap. W ogóle jeszcze też wspomnę, że ta karta siły i mocy mówi o takim zagraniu po to, aby no gdzieś zachować się honorowo i gdzieś ten swój honor obronić. Ale też jest to karta, która przedstawia trygon ognia, więc barana lwa strzelca, jesteście w swojej energii. W każdym razie sprawy w tym tygodniu ruszają do przodu, motocykl potwierdza, ale tylko i wyłącznie dzięki waszej takiej determinacji, pewności siebie, konkrecie. No, tak bym powiedział. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta 3 mieczy, czyli jakieś złamane serce, stres, ociąganie się, pozwalanie komuś rzeczywiście, no tutaj ranić siebie i no słuchajcie, no to się kończy, ale powiedziałbym też, że rzeczywiście ktoś bez skrupułów podejmuje decyzję o odcięciu się od czegoś trudnego, toksycznego, czegoś, co nie działa. Nie wiem, czy raz na zawsze. Na razie tutaj jest potrzebny dystans, być może jakiś wyjazd, pozbieranie swoich myśli, no i po powrocie może działanie. O. Zobaczcie, wy przedstawiacie się jako 2 mieczy, czyli właśnie taka wojowniczka, która ma zamkniętą postawę, waleczną trochę. I teraz tak, z jednej strony ta karta, zwłaszcza w tej talii, może mówić o asertywności, o konkrecie, o stawianiu granic, o pilnowaniu swoich barier lub słuchajcie, w ogóle o takim jasnym, klarownym zdecydowaniu o odpuszczeniu sobie czegoś lub kogoś. Dlaczego? Dla własnego dobra. No tutaj, jeśli rzeczywiście ktoś z was jest już tak
podstawione pod ścianę, no to słuchajcie, nie to, że uciekacie, ale podejmujecie dojrzałą decyzję o zakończeniu takiej sytuacji. Zobaczcie, w Radzie jest 5 kielichów, czyli karta skupiania się na tym, na czym nie potrzeba. I przez to gdzieś niezauważanie potencjału tego, co przed Wami, tego, co może Wam dać szczęście, zadowolenie. Bez skrupułów, nie patrzeć w przeszłość, kończyć pewne etapy, wychodzić ze strefy komfortu, nie mazać się, tak bym powiedział. Zobaczyć, co naprawdę jest dla Was ważne w życiu i gdzieś tym się kierować. Czego nie robić, czego unikać, jest to 3 monet. A 3 monet to właśnie budowanie nowych fundamentów. To gdzieś, słuchajcie, rozpoczynanie od nowa. To gdzieś nawet rezygnowanie z czegoś, co wydawało się bezpieczne, ale tak naprawdę w szerszej perspektywie nie jest. No tutaj jest taka informacja, żeby rzeczywiście takich wyżej wymienionych rzeczy unikać, ale jeśli chodzi o budowanie na nowo swoich fundamentów pod swoje życie, tego się nie wystrzegajcie. Zmiany tutaj są konieczne. Wszystkiego naj. Teraz koziorożce. Witam Was na czytaniu tygodniowym. No i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia. Co do Was przychodzi, co się pojawia? O, 2 kielichów. Miłość, uczucie, pojednanie. Co odchodzi do przeszłości? No dobra, weźmy tę kartę, bo sama chciała wyjść, więc widocznie był jakiś ku temu powód. No i też bardzo ładnie nam się tutaj zawiązuje z całością czytania. Jak Wy się przedstawiacie? Dobrze, samowystarczalność, poczucie, że jestem na swoim, jestem u siebie w domu, wiem, czego potrzebuję i też inni to szanują. Rada dla Was? Wybaczcie. No tak, słuchajcie, bardzo dużo kart komunikacji. Czego raczej nie robić, czego unikać. No dobra. Weźmy już sobie tego cesarza. Całkiem niezłe czytanie, naprawdę. Powiem tak, pojawiło się sporo kart związanych z trygonem ognia, czyli baran, lew i strzelec. Ale w ogóle zacznijmy od tego, że z przełożenia jest karta 7 kielichów i tutaj patrząc na ten rozkład mogłaby to być karta iluzji, mówiąca o tym, że ktoś Was robi w bambuko, albo sobie pogrywa, albo daje Wam po prostu sprzeczne komunikaty, sprzeczne sygnały. Dosłownie nie wiadomo, o co chodzi tej osobie. 7 kielichów mogłaby być również kartą, która sugeruje wielość wyboru, czyli jest powiedzmy tam kilka wyjść, które można sobie wybrać. Czy to jeśli chodzi a propos, słuchajcie, nie wiem, miłości, czy pracy, czy jakiejkolwiek innej decyzji, jakiegoś wyboru, to już zależy od Was. Ale zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was paź buław. A paź buław to karta komunikacji, to karta informacji, to karta gdzieś takiego starania się, żeby rzeczywiście z kimś złapać kontakt, żeby z kimś sobie coś wyjaśnić, żeby rzeczywiście tę sprawę, która trzyma Was tutaj w iluzji, ta sprawa czy ta osoba, przez którą nie wiecie, na czym stoicie, żeby to gdzieś zostało rzeczywiście wyjaśnione, żeby to było określone, że tak powiem, momento.
Wybaczcie, naprawdę. Tak jak powiedziałem, tutaj przychodzą wiadomości, przychodzą do Was informacje, ktoś ewidentnie chce się komunikować. I teraz zobaczcie, tutaj właśnie przychodzi do Was dwójka kielichów, a jest to karta, która przedstawia splecione dłonie i jest to karta dosłownie miłości, porozumienia, słuchajcie, takiego znalezienia nici sympatii. Słuchajcie, tutaj już za bardzo chciałem polecieć, ale dosłownie chodzi o to, że tak na chłopski rozum ktoś przychodzi i mówi przepraszam, albo chce się określić, albo na przykład wyciąga rękę na zgodę. I tutaj, jako że przychodzi do Was dwójka kielichów, jest pojednanie, jest zgoda, jest takie przypieczętowanie też jakiejś relacji, jeśli ostatnio wymykała się spod kontroli. Tutaj wiecie, co macie robić. Dosłownie. Bardzo dobrze. Tu jest jakieś ukojenie idące od osoby, która rzeczywiście ostatnio coś napsuła. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi piątka mieczy, czyli karta braku komunikacji i zamiatania spraw pod dywan. Wychodzi na to, że rzeczywiście będzie porozmawiane, a te sprawy już nie są więcej tutaj spychane na dalszy plan lub rzeczywiście zamiatane pod dywan. Ewentualnie ten dywan jest tutaj podniesiony i jest rozwiązywanie tych spraw. Po prostu. Tutaj jest szczera wprost rozmowa. No i właśnie za te rozmowy, która rzeczywiście prowadzi tutaj do współpracy, do obopólności, do zawiązania się pomiędzy dwoma stronami jakiegoś paktu, ugody. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako dziewiątka monet, a dziewiątka monet to karta samowystarczalności i karta, która pokazuje Was jako osoby, które czują się właśnie w odpowiednim miejscu, które wiedzą, czego chcą i ich, że tak powiem, wymagania są spełniane. Tutaj mam wrażenie, że ktoś stara się rzeczywiście o odnowienie relacji z Wami bądź o wyjaśnienie czegoś. A Wasza postawa jest taka: mi jest dobrze, ja się czuję ze sobą w porządku, jeśli chcesz się starać, to się staraj. Zobaczymy, czy tutaj Cię przyjmę. Też na takiej zasadzie. Jakby na pewno jesteście tutaj osobami dojrzalszymi emocjonalnie, aniżeli ktoś, kto ostatnio nabroił. Tak bym powiedział. Zobaczcie, w Radzie jest 8 buław, czyli karta znowu komunikacji. Takiej szybkiej, szczerej, konkretnej. Może nawet, słuchajcie, takiej nadmiernie szczerej, ale taką macie radę. Porozmawiać z kimś, wyrzucić z siebie jakieś emocje. Tylko oczywiście nie chodzi o obrażanie tej drugiej osoby, czy obrażanie się na nią, ale gdzieś o takie, wiecie, dojrzałe zachowanie. Tutaj trzeba dać upust swoim emocjom, ale w sposób rzeczywiście przemyślany. 8 buław w Radzie, komunikuj się, załatwiaj sprawy szczerze i do przodu. Tutaj też gdzieś nie pozwól sobie na to, żeby ktoś trzymał Cię w iluzji. Czego nie robić, czego unikać? Karta cesarza. I cesarz jest takim, słuchajcie, trochę manipulantem, który właśnie lubi tutaj mieć kontrolę nad czymś, który lubi tutaj sprawować pieczę, który ewidentnie chce, żeby inne osoby grały w jego grę. I teraz tak, słuchajcie, trzeba tutaj rzeczywiście mieć swoje zdanie i je pokazać i nie grać w czyjąś grę, bo w ogóle związki czy relacje nie powinny być jakąś grą, tylko jakimś obopólnym, powiedzmy, szczerym, wynikające ze szczerego, obopólnego uczucia, a nie z chęci czyjegoś tutaj dominowania albo naprawienia sobie ego. Wszystkiego naj. Teraz wodniki. Witam Was na tygodniówce. Sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia. I to mi się podoba. Słońce. Co do Was przychodzi, co się pojawia. Pojawia się dla Was karta świata, czyli nowe możliwości albo możliwość w ogóle wyjazdu.
Tak bym zasugerował. Co odchodzi do przyszłości? No tutaj jeszcze nie wiem, o co chodzi, ale odchodzi do przeszłości takie staranie się, tak patrząc na ten rozkład, za wszelką cenę wszystkiego utrzymać, przytrzymać. Na pewno za cenę waszego dobra. Jak wy się przedstawiacie? No. Sama karta chciała wypaść, więc ją weźmy. A jest to król monet. No dobrze, naprawdę nieźle, zwłaszcza jeśli chodzi o sprawy zawodowe. A rada dla was? Słuchajcie, zrobić coś nowego. Czy jest możliwość, że wodniki mają szansę zmienić pracę, ewentualnie znaleźć taką odnogę jakiejś swojej pasji, żeby móc na niej zarabiać, na tej odnodze? Czego nie robić, czego unikać? No dobrze, nieźle, nieźle. Pojawiło się sporo trygonów Ziemi, czyli byk, panna, koziorożec, ale w ogóle trygon Ziemi jest związany z takim naszym bezpieczeństwem życiowym i komfortem życia. Tutaj zobaczcie, z przełożenia jest kapłan, czy tam arcykapłan, czy papież, i to jest w ogóle karta byka, ale też jakiegoś autorytetu, osoby, która jest wpływowa, i wydaje mi się, że no właśnie z taką osobą wypadałoby tutaj porozmawiać. Jest to dobry tydzień na to. Ten kapłan, on w ogóle ma gdzieś tutaj władzę. On kontroluje sytuację. Wie, na czym stoi. I jest to wasza energia. Bardzo dobrze. Jeśli jeszcze nie wiecie, to w tym tygodniu macie szansę się tego dowiedzieć lub zadbać o to, na czym stoicie podczas jakiejś, no rzeczywiście, rozmowy z przełożonym. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla was Słońce, czyli karta szczęścia, radości, pomyślności, takiego pozytywnego rozstrzygnięcia jakichś spraw. I w negatywie mogłaby ona sugerować sytuację, w której jesteście robieni w bambuko i to czujecie. I jest tutaj gdzieś rzeczywiście informacja, że trzeba nareszcie przyjąć kontrolę i gdzieś rzeczywiście tutaj porozmawiać o swoim bezpieczeństwie, porozmawiać o swoim kontrakcie, o swoich pieniądzach, o wsparciu, o narzędziach, jakie możecie dostać w pracy. W każdym razie ta królowa złota na polu słoneczników raczej sugeruje coś pozytywnego, więc dobrze, na pewno jakiś optymizm tutaj jest. Zobaczcie, przychodzi do was karta świata, a karta świata mogłaby jak najbardziej sugerować wyjazdy, również za granicę. To tak jakby udało wam się odbyć podróż służbową, albo słuchajcie, dostać jakieś w pracy dodatkowe zasilenie na pewne szkolenie, być może właśnie nawet za granicą. Ale w ogóle karta świata mówi o takim otworzeniu się, otwarciu się dla was nowych możliwości, które mogą być właśnie związane z nową pracą, z poszerzeniem na przykład swoich horyzontów, jeśli chodzi o obecną pracę, czyli dostajecie jakieś nowe narzędzia lub osobę do wyszkolenia, na przykład do pomocy, coś na tej zasadzie. I mam wrażenie, że to może wam gdzieś tutaj dać wiatru w żagle, dosłownie. Zobaczcie, do przyszłości odchodzi trójka monet, czyli tutaj w tym wypadku karta takiej ciężkiej, a właściwie może nie ciężkiej, takiej skupionej na detalach, ciężkiej pracy, która jest gdzieś w pojedynkę ku zrobieniu, ku postawieniu jakichś fundamentów silnych. I tutaj, jako że ta karta odchodzi do przeszłości, to mi się wydaje,
że postawienie tych fundamentów będzie łatwiejsze, ewentualnie dostajecie kogoś do pomocy, kto Wam te fundamenty pomoże postawić. Ale wydaje mi się, że to wszystko jest okupione jakąś rozmową z jakąś bardzo rzeczywiście ważną osobą, być może nawet z zagranicy, która gdzieś tam jest wysoko w zarządzie w Waszej firmie. Jeśli chodzi o te fundamenty, to na zasadzie, że tworzycie nowy zespół w nowej pracy, albo szkolicie pracowników, żeby siebie troszeczkę odciążyć. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się tutaj jako król monet i król monet to też może być byk, ewentualnie panna lub koziorożec. W każdym razie zdrowy egoista, który wie, czego chce, a czego nie chce, który jest wymagający, ale gdzieś empatyczny i jest właśnie świetnym trenerem, no gdzieś tutaj HR-em, osobą, która zarządza innymi właśnie. Tutaj uważam, że macie takie poczucie, że dobra, ja wiem, jak chcę, żeby wyglądała moja sytuacja, wiem, jak mam przedstawić swoje gdzieś tutaj, no nie wiem, prośby czy swój punkt widzenia, żeby rzeczywiście przynajmniej przybliżyć się do tego, żeby to uzyskać. Tutaj też widzę jakieś powodzenie, znowu, w rozmowach z autorytetami, bo król monet może za takiego uchodzić. Zobaczcie, w Radzie jest as monet, a as monet to dosłownie początek nowości, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, jeśli chodzi o sprawy edukacyjne, wszystko co związane z pieniędzmi i komfortem w Waszym życiu. Czyli tak, jeśli zastanawiacie się, czy nie aplikować gdzieś na jakieś stanowisko i na przykład zmienić pracę, w Radzie jest zrobić to, spróbować. Tutaj też jest taka informacja, żeby nie obawiać się mówić z szefostwem o jakichś innowacjach, które chcecie wprowadzić, bo być może okaże się, że wasze pomysły są jeszcze lepsze, aniżeli coś, co już w Waszej firmie działa, a właściwie nie działa. I teraz tak, co odchodzi do przeszłości, to już wiemy, czego nie robić, czego unikać. As mieczy. I teraz tak, as mieczy mógłby mówić o nowych początkach, jeśli chodzi o komunikację. Czyli to jest potwierdzenie tego, co mówiłem wcześniej. Trochę masło maślane. Nie unikać rozmów. Nie unikać tutaj jakiejś pewności, szczerości i zaznaczania rzeczywiście swoich granic. Tutaj jest do porozmawiania z kimś w pracy. To jest naprawdę bardzo dobry tydzień, bo możecie coś uzyskać, więc lepiej to wykorzystać, że macie pomyślność w tym tygodniu. Wszystkiego naj. Teraz ryby. Witam Was na czytaniu tygodniowym i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten tydzień. Karta umiarkowania. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Jakieś przystopowanie z ciężką pracą? Co odchodzi do przyszłości? Albo może, słuchajcie, odpuszczenie takiego wymuszania albo starania się za dwoje. Do przeszłości już więcej odchodzi cesarzowa. Jak Wy się przedstawiacie w tym tygodniu? Sama karta wypadła. Słuchajcie, mam wrażenie, że opóźniacie coś lub dosłownie rezygnujecie z czegoś dla własnego dobra, dla własnego spokoju. Rada dla Was.
radę mamy. I czego nie robić, czego unikać. Słuchajcie, dziwne czytanie. Ale sprawdźcie czytania na lipiec, bo może tam będzie więcej o waszym wejściu w nowy miesiąc. To znaczy na pewno będzie więcej. Okej, bardzo dziwne czytanie. Momento. Musiałem zażyć, wiadomo. Rybka lubi pływać. Bardzo dziwnie. Zacznijmy od po prostu karty z przełożenia, bo może coś mi się tutaj ułoży w głowie. Oby, trzymam kciuki, wy też trzymajcie. Z przełożenia koło fortuny. Karta, która sugeruje, że fortuna kołem się toczy, sinusoida idzie w górę, coś pomyślnego na waszą korzyść. Tutaj jest to informacja, że jeśli podejmiecie decyzję w tym tygodniu o zwolnieniu, odpuszczeniu sobie czegoś lub kogoś, no to wówczas będzie to ku lepszemu. I nie chodzi mi o to na przykład, żeby zwalniać się z pracy już teraz, albo żeby zostawiać partnera lub partnerkę, ale żeby na przykład przestać kopać się z koniem i nie narzekać na pracę, tylko zacząć szukać nowej. Albo na przykład polepszyć komunikację z partnerem lub w ogóle zaprowadzić jakiś dystans i przerwę, no bo to gdzieś pomoże wam pomyśleć, zebrać się do kupy i podjąć jakąś decyzję. Na przykład. Tutaj zobaczcie, w ogólnej energii jest dla was karta umiarkowania, która sugeruje właśnie spokój i umiejętność zapanowania nad chaosem, który jest rzeczywiście dookoła was, który był niedawno. Tak mi się wydaje, bo pamiętajcie, że te czytania mogą rezonować już na chwilę przed lub zaraz po tym terminie, który jest określony. Tutaj bym powiedział, że umiecie zgasić jakiś pożar i umiecie uspokoić kłótnię, czy w pracy, czy w jakiejś relacji, a może jakiś konflikt wewnętrzny w ogóle. Zobaczcie, przychodzi do was karta dziesiątki buław, a jest to karta takiej syzyfowej pracy i starania się ponad miarę, brania na swoje barki dodatkowej odpowiedzialności, pozwalania na przykład szefostwu na dokładanie wam zadań lub, no, że tak powiem, pozwalaniu partnerowi lub partnerce na siebie tutaj zganiać winę za na przykład jakieś niepowodzenia lub problemy komunikacyjne. Tutaj po prostu zauważacie, wybaczcie, że w coś za mocno się angażujecie. I to jest niepotrzebne, dlatego że jeśli w czymś jest taki ogromny wysiłek, taki już nawet lekko frustrujący, to gdzieś znaczy, że lekko trzeba odpuścić, wycofać się, zastanowić może się z jakiej innej strony to ugryźć i jak ugryźć. O, tak bym powiedział. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi cesarzowa. No a właśnie, słuchajcie, cesarzowa to jest matka, to jest partnerka. Oczywiście może być ojciec lub partner, to już sobie odwracajcie energię w zależności od tego, jak wam bardziej odpowiada. To może być w ogóle też informacja o tym, że dążycie do czegoś za wszelką cenę. Na przykład bardzo ciężką pracą do uzyskania jakiegoś awansu, co tak naprawdę powinno przyjść już do was. Albo nawet trochę wcześniej, albo łatwiej, mniejszym kosztem. To odchodzi do przeszłości. To jakbyście wyszli z takiego założenia, że im więcej z siebie dacie, na przykład w sprawach zawodowych, to tym więcej od was będą chcieli, bo zauważą, że gdzieś tutaj przystajecie na wszystkie warunki, tutaj godzicie się ze wszystkimi zasadami i tak dalej. Wiecie, jak to jest, że daje się palec, a ktoś weźmie rękę. Ale na szczęście wy idziecie po rozum do głowy, bo tutaj pokazujecie się jako paź mieczy. A paź mieczy to jest ktoś, kto spowalnia sytuację. Ktoś, kto troszeczkę wolniej się rozwija. Ktoś, kto próbuje, ale w swoim tempie. To może być, słuchajcie, ktoś, kto porywa się z motyką na słońce, czyli taki mały paź z dużym mieczem.
ale no w porę tutaj umie zauważyć właśnie to porywanie się z motyką na słońce i umie swoje oczekiwania na przykład obniżyć albo starać się wolniej, a na przykład starać się mniej, ale gdzieś bardziej efektywnie. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi, bo tak trochę zamotałem. Napiszcie mi oczywiście, o co wy tam chcecie się starać. Zobaczcie, w Radzie jest karta Rycerza Mieczy. Rycerz Mieczy, który walczy w imię wyższych wartości, ale walczy mądrze. Czyli zastanówcie się, co jest waszą wartością w życiu. Czy pieniądze i gonitwa za, nie wiem, biznesem, za spełnieniem zawodowym, za cenę na przykład braku czasu dla siebie i dla bliskich. Albo na przykład zbieranie pieniędzy, ale nie wykorzystywanie ich na przykład na swoje przyjemności lub na swój rozwój. Tutaj w Radzie jest, żeby rzeczywiście ocenić, co jest dla was wartością w życiu i za nią podążać. Bo być może wypadałoby na przykład troszeczkę zwolnić tempo, jeśli chodzi o rozwój zawodowy, ale dzięki temu będzie więcej siły i energii na rozwój jakiejś relacji. Czy na odwrót. Zwolnić w jakiejś relacji, żeby mieć więcej czasu dla siebie i na życie zawodowe. Czego nie robić, czego unikać? Karta 7 monet. Powiem tak, jeśli coś nie nadchodzi, to może wypadałoby to sobie rzeczywiście na razie trochę odpuścić i zastanowić się, czy rzeczywiście jest to, czego chcecie. Też w ogóle wypadałoby zrobić nowy plan działania, bo obecny chyba nie do końca tutaj się spełnia. 7 monet też mówi, żeby nie obawiać się czasami zwolnić lub zrobić krok w tył, bo zaraz będziecie mogły zrobić 3 do przodu z energią, z wigorem, i z czymś zaplanowanym i przemyślanym. Wszystkiego naj. Teraz barany i baranice. Witam was na tygodniówce. I sprawdźmy, jaka będzie dla was ogólna energia na ten czas. Karta świata. Co do was przychodzi, co się pojawia? Co odchodzi do przeszłości? O co tutaj może chodzić? To tak jakby barany podejmowały decyzję o tym, żeby rzucić wszystko i jechać na urlop. Na przykład. Ale jak wy się przedstawiacie? A może właśnie nie? Może właśnie na odwrót? Dobra, jaka będzie dla was rada? Rada to księżyc. Kurczę. Dziwne. Bardzo dziwne. Każda karta inna, zupełnie. Czego nie robić, czego raczej unikać? No dobra, cofam to a propos tego wyjazdu. Tutaj właśnie jakiś chyba wyjazd ma się na razie nie odbyć, tylko po to, żeby pracować więcej i na przykład odłożyć więcej pieniędzy i żeby dzięki temu ten wyjazd był, bogatszy, dalszy, dłuższy, coś takiego. Ale spróbujmy. Najpierw zacznijmy od tego, że z przełożenia jest 5 monet. I jasne, jest to energia braków, również finansowych. To tak jak komuś by jeszcze brakowało pieniędzy do tego, żeby gdzieś wyjechać, coś sobie kupić, takiego większego powiedzmy, ewentualnie jest w ogóle decyzja z waszej strony, żeby jeszcze trochę więcej tego
tych pieniędzy nazbierać, tak bym powiedział. Tutaj właśnie bierzecie się do roboty, żeby, no powiedzmy, móc sobie pozwolić na coś lepszego lub większego w przyszłości. Piątka monet może mówić o tęsknocie. Być może o tęsknocie za kimś, kto jest za granicą. Zobaczcie, w ogólnej energii jest karta świata, a karta świata to jest właśnie wyjazd między innymi, a może i nawet przede wszystkim za granicę, no bo świat, wiadomo. I dlatego wcześniej powiedziałem, że tutaj może jeszcze Wam brakować na wyjazd zagraniczny lub może być u Was jeszcze chęć odłożenia więcej lub jest tęsknota za kimś, kto rzeczywiście poza granicami kraju, w którym się obecnie znajdujecie, jest. Po prostu. Jeśli chodzi o kartę świata, to ona mogłaby mówić również o nowym etapie, w który ostatnio ktoś z Was zaczął lub zaczęła i na razie jeszcze trudno Wam będzie się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Tutaj może trzeba będzie na przykład więcej pracować, na razie jeszcze może zarobki będą mniejsze, ale za jakiś czas to wszystko Wam się zwróci i będzie to zmiana na lepsze. Tak poczujecie. Zobaczcie, przychodzi do Was 9 buław, czyli karta takiego, muru, dosłownie. Karta odgradzania się, ale i to odgradzanie się może być według mnie właśnie związane z podjęciem decyzji o odłożeniu jakiejś inwestycji, być może w podróż w czasie. Ewentualnie tu jest po prostu dystans pomiędzy Wami a kimś, kogo kochacie. Może ten ktoś jest w pracy za granicą, albo to Wy gdzieś wyjechałyście, być może też do pracy za granicą i jest po prostu jakaś rozłąka, tyle. Tutaj wymyślać jakoś za specjalnie nie będę, bo po co? Takie mam siły, słuchajcie. Co odchodzi do przeszłości i jest to karta Asa Buław. A As Buław tutaj w tym wypadku wybaczcie, mógłby mówić nie tylko o jakimś wigorze i płodności, obfitości, jakiejś w ogóle tryskanie energią, ale tutaj patrząc na ten rozkład, ja bym powiedział, że tutaj nie podejmujecie jakiejś decyzji na łapu-capu pod wpływem emocji, tylko raczej właśnie tak mądrze z boku patrzycie na tę sytuację, i rzeczywiście tak z głową myślicie, dobra, to nie wiem czemu tak się tutaj zategowałem, może mam jakieś braki, pewnie tak. Co ja tam mówię? Że właśnie tak z boku jesteście w stanie spojrzeć, ocenić tę sytuację i pomyśleć, dobra, ja jeszcze gdzieś tutaj się wstrzymam, jeszcze więcej kasy sobie odłożę i te moje wakacje później będą dłuższe i fajniejsze. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako karta 8 monet, a ta karta sugeruje kogoś, kto dużo pracuje, kto się stara, kto odkłada, kto wkłada w coś zaangażowanie, bo wie, że gdzieś dzięki temu może uzyskać więcej, aniżeli jakieś tam odpuszczenie czy zadowolenie się byle czym. Barany nie są zadowolone z byle czego. Jeśli Wam jakaś oferta nie odpowiada, to jesteście nawet w stanie ją zupełnie odrzucić, tylko dlatego, że Wy nie uznajecie półśrodków. Taka barania, konkretna energia, bardzo dobrze. Nawet jeśli, słuchajcie, tutaj miała być jakaś rozmowa o pracę, która miała gdzieś tutaj odmienić Wasze życie i spełnić Wasze marzenia, to nawet jeśli się okaże, że wcale nie jest taka super oferta czy rozmowa, to i tak Wy w to nie brniecie, bo tak jak już mówiłem, półśrodków nie uznajecie. Jak zmiany, to na grubo. W razie jest karta Księżyca, a Księżyc to intuicja i gdzieś wypadałoby rzeczywiście zaufać swojej intuicji. Wy wiecie, co macie robić, momento. Wy wiecie doskonale, co macie robić i nie pozwólcie też się popędzać, wiecie komu? As Buław. To może być ktoś, kto na przykład ma z Wami relację romantyczną, albo ktoś, kto trochę Wam może nawet zazdrości i chce Was wypchnąć z jakiegoś miejsca pracy, żeby gdzieś co?
no żeby gdzieś po was zebrać stanowisko. Przejąć. Czego nie robić, czego unikać? 7 kielichów. Karta, która mówi o niepewności, jeśli chodzi o podjęcie decyzji. Jeśli czegoś nie jesteście pewni albo pewne, nie róbcie tego zupełnie. Tutaj też jest informacja, żeby zejść trochę na ziemię i nie żyć w iluzji. Że być może lepiej jest odrzucić rzeczywiście coś, co jest byle jakie i szukać, no nie wiem, więcej, szukać dłużej. Tak zamotałem, słuchajcie, ostatnio w ogóle nie mam siły, więc wybaczcie za to, no ale cóż, jak chcecie, to zaakceptujecie ten fakt, że ostatnio tej energii nie mam. Jeśli tak, to bardzo mi będzie miło. Jeśli nie, to trudno, ale 7 kielichów też sugeruje, żeby uważać na sprawy, które was gdzieś mogą otumanić. Już nie mówię o trunkach, ale na przykład no nawet o jakiejś kawie, czy o nadmiernym jedzeniu. To wszystko wam będzie odbierało energię, zamiast dawania wam, a wy gdzieś tutaj potrzebujecie dużo. W tym tygodniu zwłaszcza wszystkiego Teraz byki i byczęta, czy byczyce. Witam was na tygodniówce. No i jaka będzie ogólna energia dla was? Słuchajcie, wybaczcie, ale znowu mnie nie będzie raczej na czacie, bo będę w samolocie. Och, no dobrze. Co do was przychodzi, co się pojawia? Na razie sam ogień. Co odchodzi do przeszłości? No dziwna sprawa, naprawdę dziwna sprawa. No tak jakby była konfrontacja z osobą, która nie wie czego chce. Może baran, lew, strzelec. Może. Jak wy się przedstawiacie? No słuchajcie, sama karta wypadła. Nawet bez mojego jakiegoś bardzo tasowania, bez mojej pomocy. I jest to cesarz. Żarty się skończyły, ale byki zagrzmią. A rada? Czego nie robić, czego raczej unikać. No, słuchajcie, ale mocne czytanie. W ogóle sporo wielkich arkan, już wam to pokazuję. Diabeł, a właściwie diablica, cesarz, kapłan i słońce. No, naprawdę konkretne karciwa. Co tam było? To było tak, to było tak, to było tutaj i to było tutaj. Dużo ognia. I zacznijmy od tego, że z przełożenia karta diabła. Diabeł, czy tam w tym przypadku diablica, może mówić o osobie, która jest troszeczkę toksyczna i troszeczkę próbuje tutaj rządzić lub manipulować wami. O, tak bym powiedział. Może ktoś z was ma do czynienia z diabłem lub z diablicą. Ta karta też, no jasne, mówi o kontroli, więc to jest tutaj konieczność przyjęcia kontroli i inicjatywy z waszej strony. Ale a propos czego, to ja nie wiem. Może jakaś relacja tutaj. Diabeł to też w ogóle sprawy cielesne, więc wydaje mi się, że w tym tygodniu jest dużo
namiętności, ale też w ogóle takich skrajnych emocji. Czyli tutaj spięcie, napięcie, kłótnia, a zaraz po prostu namiętność i tam wiecie, kokoszenie się. Takie naprawdę skrajne emocje. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was rycerz buław na takim płonącym koniu, który jest ewidentnie gdzieś tutaj rozjuszony, jest w gorącej wodzie kąpany. Jest taki, że tutaj podejmuje decyzję pod wpływem chwili, emocji, konfrontuje się szybko się potrafi pokłócić, ale gdzieś to chyba jest lepsze niż chowanie w sobie emocji. Tutaj mam wrażenie, że w tym tygodniu może być rzeczywiście troszeczkę niespokojnie. Będzie dużo zwrotów akcji i konieczności zmiany planów. I w ogóle słuchajcie, mam takie wrażenie, że będzie dużo pożarów do ugaszenia. Zobaczcie, przychodzi do Was paź buław, a paź buław to karta komunikacji, informacji, i pokazuje takiego posłańca. Posłańca, który gdzieś widząc Wasz szał, że tak powiem, i wkurzenie, a propos jego poczynań, gdzieś tutaj się lekko ten posłaniec kuli, i chce jakoś tutaj z Wami rozmawiać. Jeszcze nie wie jak, ale próbuje przynajmniej. W ogóle paź buław, mógłby sugerować, że tutaj raczej spokój Was ratuje. Po prostu. Moja babcia tak mówi, spokój Cię ratuje. Tak. Tutaj wiecie co, też mi się wydaje jedna rzecz. Że ktoś może wyolbrzymiać i rozdmuchiwać jakieś problemy. Być może nawet jakieś dramaty pomiędzy Wami a drugą osobą. Ktoś tutaj je po prostu tak jakby wyolbrzymia i podnosi do jakiejś bardzo wysokiej rangi. Jakiś dramatyczny typ. Albo typiara. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta Słońca. I Słońce tutaj, patrząc na całość, może mówić o szczęściu, zadowoleniu i radości. Więc tutaj może być to rzeczywiście troszeczkę trudniejszy tydzień i troszeczkę bardziej wyzwaniowy, ale to wszystko zmierza ku wyjaśnieniu sobie czegoś i zapanowaniu rzeczywiście nad sytuacją lub relacją. Karta Słońca też by mogła mówić o kimś, kto jest taki troszeczkę frywolny i za bardzo nieodpowiedzialny lub nieodpowiedzialna albo frywolna. I tutaj ta karta odchodzi do przeszłości, więc umiecie gdzieś nad taką osobą zapanować i się z nią rozprawić. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako karta cesarza. I cesarz jest właśnie, słuchajcie, rządzicielem. On ma tutaj kontrolę. On tutaj przewodzi. On doskonale wie, jak rozłożyć karty i słuchajcie, jak, że tak powiem, zagrać, żeby inni gdzieś się tutaj dostosowali i mam wrażenie, że to od Was w tym tygodniu zależy. Gaszenie pożarów, może w pracy, przywracanie do pionu jakichś osób, które są, jakąś szajbę mają, słuchajcie. Tutaj od was też zależy w ogóle przejmowanie inicjatywy i organizowanie, bo najwidoczniej otoczenie, jest jakieś tutaj po prostu nieogarnięte. W Radzie trójka monet. I trójka monet mogłaby sugerować, żeby budować jakieś silne fundamenty pod pewną relację, a silnym fundamentem będzie szczerość i będzie gdzieś rozmowa, nawet konfrontacja na bieżąco. To jest silny fundament, a na pewno nie jakieś chowanie się po kątach i po prostu machanie ręką. Tak bym powiedział. Trójka monet. Użyć swojej mocy, żeby pokazać innym, jak mają działać, a może Was rzeczywiście ich szajba troszeczkę, Was irytować. Czego nie robić, czego unikać? Jest to karta kapłana, czy tam papieża. Jest to właśnie Wasza karta. Czyli żeby byk nie zapomniał, że jest bykiem, że siedzi na tronie. Tak bym powiedział. Nie zapomnijcie, że jesteście kapłanem, który ma gdzieś tutaj wpływ na sytuację. A jeśli jeśli wydaje mu się, czy jej, że nie ma jakiejś kontroli i wszystko się spod niej wymyka, to jest ta informacja, że trzeba się tutaj ogarnąć.
albo właśnie otoczenie. Tak bym powiedział. Nie unikać, wiecie czego? Takiej pewności i wzbudzania w innych poczucia, że wy jesteście autorytetem. No, ale wow, wszystkiego naj. Bliźnięta. Witam was na tygodniówce i jaka dla was ogólna energia będzie? No dobra. Sama karta wyskoczyła, a niech będzie. Co do was przychodzi, co się pojawia? Ulala. Co odchodzi do przeszłości? No dobra. Tutaj w ogóle w ogólnej energii wypadły dwie karty. Jedna była schowana pod drugą, dopiero to zauważyłem. Jak wy się przedstawiacie? Słuchajcie, może być takie poczucie, że ktoś przegrał lub przegrała jakąś walkę. Ale to znaczy, że czeka was później coś lepszego, o co nie trzeba będzie walczyć, bo po prostu będzie to dla was. Rada. Rada przejąć kontrolę. Również nad swoimi emocjami, bo może być rozemocjonowanie. Czego nie robić, czego unikać? Jeszcze tak a propos myśli i emocji, właśnie. No to jest tak, że myśli zamieniają się w emocje, ale nie muszą. Dlatego, że myśli to tylko myśli i one nie zawsze muszą rzeczywiście mieć rację, że tak powiem. No na przykład to, że ktoś na was krzywo spojrzy, to nie znaczy, że ta osoba was nie lubi. Może ma, no nie wiem, zły dzień albo czuje jakiś nieświeży zapach i dlatego. Wiecie, o co chodzi. Więc nie dajcie się swoim myślom zwieść, po prostu. Zwłaszcza w tym tygodniu, bo może być naprawdę wymagająco, tak emocjonalnie. Zobaczcie, z przełożenia jest karta śmierci. I ta karta mogłaby mówić, patrząc na cały wasz rozkład, o zakończeniu czegoś. Coś, co niedawno się zakończyło, albo trzeba było to odłożyć w czasie. W ogóle karta śmierci mówi, że tam, gdzie się coś kończy, no otwiera nam się przestrzeń na coś zupełnie nowego. Taka transformacja, dosłownie. No, zobaczcie, jak wygląda chociażby rytm, chciałem powiedzieć prac polowych, bez sensu. No, obieg wody w przyrodzie, albo 4 pory roku, chociaż które się teraz zacierają trochę. Ale musi wszystko tam wymrzeć, wymrozić się i tak dalej, żeby na wiosnę na nowo się odrodzić. Po prostu. I tak samo jest u nas w życiu, w ludzkim życiu. Nie chodzi mi o to, że musimy umrzeć, żeby się odrodzić, chociaż to może, w zależności od tego, w co wierzycie, ale też gdzieś tak emocjonalnie. Czasami musimy wywalić kogoś ze swojego życia, żeby nam się zrobiła przestrzeń w głowie, w łóżku, w domu, dla kogoś innego. Zobaczcie, w ogólnej energii jest 5 mieczy, czyli komuś opadają siły i nie chce już walczyć, ale jest to też karta braku komunikacji i zamiatania spraw pod dywan. I tutaj też jest karta sprawiedliwości, czyli być może ostatnio w jakiejś relacji była niesprawiedliwość, albo w ogóle poczułyście, że coś, co wam się należało, jednak nie przyszło do was. Nie ukrywam, że tutaj może być spadek energii w związku z tym. Coś bierzecie bardzo do siebie
i wypadałoby się zastanowić, czy rzeczywiście czyjeś zamiary naprawdę były złe, czy to wy z automatu wskakujecie w jakiś schemat, no na przykład bycia ofiarą, na przykład, albo osobą uległą. Jeśli to z wami nie rezonuje, to sprawdźcie czytania dla waszych znaków ascendentalnych lub dla waszych partnerów czy partnerek. A zobaczcie, przychodzi do was karta 9 mieczy, a ta karta sugeruje chomika w głowie, który nie może wystopować, który już się męczy, ale biega dalej. Czyli no jest to właśnie natłok różnych przytłaczających myśli, które trzeba wystopować. Trzeba wyciszyć swój umysł, nie dokładać sobie więcej obowiązków i więcej problemu. Tutaj polecałbym, no nie wiem, spacery na świeżym powietrzu, nie oglądanie jakichś tutaj strasznych newsów, wyciszanie się, czy książka, czy muzyka, w zależności od tego, co wam odpowiada. I nie chodzi o uciekanie od problemów, ale o znalezienie rozwiązania ich w momencie, gdy no, wasza głowa będzie spokojna. Nie wierzyć we wszystko to, co sobie wymyślicie, ale też w ogóle zadbać o sen. Jakieś ziółka tam sobie spożyć, bo może być rzeczywiście nerwowo. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi Rydwan. Rydwan, no, mówi o tym, że sprawy ruszają do przodu, że jest jakiś wyjazd i sprawy nie ruszają do przodu i wyjazdu też nie będzie na razie. I może właśnie z tym się trzeba zmierzyć. Nawet zaakceptować coś, żeby no, gdzieś znaleźć pozytywne aspekty jakiejś niedobrej sytuacji, która się dla was wydarzyła czy wydarzy. Wypadałoby już tak spróbować automatycznie szukać właśnie plusów, a nie skupiać się na jakimś braku czy na tym, co niefajne. Wiem, że to nie jest łatwe, też jestem człowiekiem. Ale Rydwan też sugeruje, odchodząc do przeszłości, motocykl. No nie sugeruje motocykl, ale sugeruje brak poczucia kontroli w tym tygodniu. Zobaczcie, wy przedstawiacie się jako trójka monet, a trójka monet, no tutaj mówi, że pragniecie budować silne, nowe fundamenty pod wasze życie, pod wasze relacje. I być może na przykład trudno będzie z dnia na dzień po prostu stać się osobą asertywną i po prostu zaznaczającą granice i dyskutującą na bieżąco w sposób dyplomatyczny z innymi dookoła. No ale może gdzieś wypadałoby spróbować krok po kroku albo w ogóle przemóc się, zagryźć zęby. Wiecie, mówi się, że żeby jakiś nawyk wprowadzić w życie, to trzeba go czynić przez 2 czy 3 tygodnie. No, trójka monet. Tutaj dużo ukojenia wam da, wiecie co? Skupianie się na tworzeniu czegoś. Czy malowaniu, czy szyciu, czy szydełkowaniu, czy garncarstwie, a może w ogóle oddanie się jakiejś pasji. Może nawet gra w piłkę nożną, w koszykową, kajaki, cokolwiek. A rada? Karta kapłana. I kapłan to jest w ogóle byk, ewentualnie panna lub koziorożec. No, to macie w radzie. Ale kapłan rządzi, przewodzi, kontroluje. Jest to informacja, że nie da się wszystkiego upilnować. I lepiej nawet nie próbować, bo to gdzieś tutaj może tylko i wyłącznie wzbudzić jakąś straszną frustrację w was. Czasami naprawdę trzeba sobie odpuścić, zabrać energię, zrobić jakiś plan i dopiero wtedy zacząć działać. Po prostu naprawdę, miej wylane, a będzie ci dane. Czego nie robić, czego unikać? Karta pustelnika. No, nie obawiać się zrobić czasami kroku w tył, czy nawet 2 kroków, bo później będzie można zrobić kilka do przodu. Karta pustelnika sugeruje, żeby nie obawiać się wycofania z rzeczywistości i z kontaktu gdzieś tam z bliskimi, na przykład na weekend, po to, żeby zebrać swoją energię i gdzieś swoje myśli do kupy. No to jest gdzieś wasze życie, a nie ich, więc też muszą to szanować. Wszystkiego naj. Moi drodzy i moje drogie, dziękuję za uwagę. No i życzę fantastycznego tygodnia. Sprawdzajcie czytania na lipiec. One już są na moim kanale, gdzieś je tutaj podlinkuję. W opisie pod filmem i w komentarzu z czasówką również je znajdziecie.
Zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górę, bo wówczas pomoże mi to w rozwoju kanału. No i będzie mi bardzo miło. Trzymajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.